Witam wszystkich, mam na imię Krzysiek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego, 6. już odcinka tutoriala o tworzeniu gry Pong w środowisku Unreal 4. W tej części zajmiemy się zapisywaniem konfiguracji naszej gry do pliku i późniejszym wczytywaniu tej konfiguracji z powrotem do gry. Zobaczmy, jak można byłoby to zrealizować. W Unrealu mamy już specjalną klasę Save Game, która jest przystosowana do tego, aby zapisywać i wczytywać konfigurację, jakieś ustawienia z pliku do pliku. My możemy utworzyć blueprint, czyli jakiś nowy taki projekt, który dziedziczy potem Save Games. Dziedziczy, czyli zachowa wszystkie właściwości tego Save Game, czyli możliwość wczytywania zapisu, ale rozszerzy to o jakieś nasze rzeczy, które my potrzebujemy. No to przejdźmy do zrobienia takiego blueprinta. W tym blueprincie Game Configuration utworzymy zmienne, które będą reprezentować ustawienia, które były w settings menu. Czyli utworzyłem zmienne. Te zmienne reprezentują ustawienia, które były w settings menu, czyli limit wyniku, czy piłka ma się resetować po odbiciu, czy nie, oraz czy mają być jakieś efekty dźwiękowe. Wszystkie te zmienne upubliczniłem. OK. Mamy odpowiedni obiekt. Teraz utworzę może zrobimy tak, że w Game Instance, przypomnę, że Game Instance jest dostępny z dowolnego miejsca podczas całej gry, z dowolnego poziomu. Tutaj mamy umieszczone referencje do menu różnych. Ja tutaj umieszczę również referencje do tej naszej konfiguracji. OK. Oraz utworzę funkcje, które po pierwsze utworzą nam ten obiekt, będą potrafiły odczytać informacje z pliku i wrzucić do tego obiektu, będą potrafiły również zapisać informacje z tego obiektu do pliku. OK, to jest funkcja, która tworzy nam nowy obiekt Save Game. Ten obiekt jest tutaj w tym momencie tworzony, rzutowany jest na tę naszą klasę, zapisywany jest do tej naszej zmiennej i tutaj zapisywany jest fizycznie na dysk. Nazwa pliku jest umieszczona w tej zmiennej config file name. Lokalizacja tego pliku, zobaczmy, mamy tutaj, czyli ten plik będzie się znajdował w tym miejscu, czyli tak, nasz projekt, save games. I tutaj pojawi się plik z konfiguracją. Następna funkcja. Funkcja Save Configuration zapisuje
informację nam do pliku, konfigurację. Tą konfigurację pobiera z aktualnego obiektu, który jest pod tą zmienną game configuration ref, do pliku config file name. Następna funkcja. OK. I funkcja, która nam ładuje konfigurację. Najpierw sprawdzamy, czy plik konfiguracji istnieje. Jeżeli nie istnieje, to wtedy jest tworzony nowy, czyli nowy obiekt i nowy plik. Jeżeli jednak plik już istnieje, to następuje próba załadowania tego pliku. Następnie jest to, co system załaduje, jest to zrzutowane na naszego blueprinta, na naszą klasę BP Game Configuration i zapisywane do tej zmiennej. OK. Teraz spróbujemy te funkcje wywołać odpowiednio w innych blueprintach, żeby to nam wszystko zaczęło funkcjonować. W blueprincie dotyczącym całego poziomu, w momencie, kiedy nasz poziom się uruchamia, wykonywane jest kilka czynności, czyli ustawiany kursor, rozdzielczość, pobierana jest instancja tego game instance i jak się do tego dostaniemy, wywoływana jest funkcja load configuration, czyli w tym momencie pobierana jest konfiguracja naszej gry. OK. Zobaczmy, czy plik istnieje. Pliku jeszcze nie ma. A teraz uruchomię moją grę, w związku z tym powinna nastąpić próba załadowania tego pliku. Jeżeli go nie będzie, on zostanie utworzony nowy. Zobaczmy. O, widzimy, plik się stworzył o takiej nazwie, jak tam podaliśmy. W tamtej zmiennej nie dopisujemy rozszerzenia, to rozszerzenie się samo tutaj dopisze. Tak wygląda treść tego dokumentu. Dobrze, teraz powiążemy to w jakiś sposób z menu ustawienia. Utworzę tutaj dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza funkcja będzie nam ustawiała według konfiguracji widgety, a druga funkcja będzie przy wyjściu zapisywała informacje z widgetów do odpowiedniego obiektu w Game Instance.
OK. Funkcja setSettings. Ona będzie uruchamiana w momencie, kiedy będzie pokazywało się całe menu settings. Będzie pobierała z obiektu zawierającego konfigurację i informacje oraz będzie ustawiała odpowiednie kontrolki, odpowiednie widgety. Wcześniej sobie te funkcje na tych widgetach zrobiliśmy, set on off, tutaj zrobiliśmy set colors. W środku tutaj set on off ustawia zmienne, set colors nie ustawiało zmiennej, dlatego najpierw ustawiliśmy zmienną, później dopiero wywołanie set colors. OK, następna funkcja. Dobrze, czyli funkcja Save Settings. Ona będzie wywoływana przy wciśnięciu przycisku Back w menu Settings. Czyli co tutaj mamy? Pobierana jest Game Instance, zrzutowana odpowiednio do naszego obiektu i po kolei wykonywane są pewne czynności. Czyli po pierwsze przypisanie do Game Configuration Sound Effects odpowiedniego stanu z aktualnej kontrolki. To samo dla Reset Ball, to samo dla Score Limit i na końcu zapis fizycznie do pliku tej konfiguracji. Dobrze, teraz podepnę te dwie funkcje w odpowiednie miejsca. Funkcję setSettings, którą przed chwileczką tworzyliśmy, podpiąłem w funkcji Show Settings Menu, czyli za każdym razem, kiedy Settings menu będzie pokazywane, wtedy ta funkcja się odpali, czyli ustawi nam odpowiednio nasze kontrolki. Natomiast funkcję Save Settings przypisałem do zdarzenia Click Back, czyli do tego zdarzenia, które uruchamia się automatycznie po kliknięciu przycisku Back, czyli w tym momencie zostaną zapisane wszystkie ustawienia, czyli sczytane informacje z kontrolek, wrzucone do obiektu Game Configuration, po czym zapisane do pliku. OK, zobaczmy, czy to działa. Jak widzimy, to wszystko nam bardzo ładnie zadziałało,
czyli nasze zmiany po pierwsze zapisują się do pliku, później przy starcie gry się wczytują. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda teraz plik konfiguracyjny. OK. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania następnych odcinków i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.